Hej, z tej strony kj23.pl. Witam w magazynie Hiszpańska Furia. W dzisiejszym odcinku zobaczymy inaugurację Ligi Hiszpańskiej na Estadio Santiago Bernabéu w Madrycie. Będziemy w La Coruni, Walencji i Sewilli oraz dowiemy się kilku ciekawostek o Barcelonie z lat 2008-2009. Zapraszam. Zaczynamy od planu kolejki. Wszystkie skróty spotkań oznaczonych piłkami zobaczycie w dzisiejszym magazynie, a mecz Real Madryt 2013-2018, Sevilla 2006 możecie zobaczyć u mnie na kanale z moim komentarzem. Link do filmu w karcie na górze. I jesteśmy w Madrycie na stadionie Estadio Santiago Bernabéu na meczu inaugurującym Ligę Hiszpańską. Real Madryt z lat 56-60 zagra z Atletico Madryt z roku 1974. Pełny stadion. Widzimy zawodników Atletico. Teraz stadion Santiago Bernabéu z lotu ptaka. Puskás na pierwszym planie. Startowa jedenastka Realu Madryt. Z przodu Gento, Copa, Puskás i Di Stefano. Oraz najmniej znany z tej piątki Joseito. Mamy też jedenastkę Atletico Madryt. I tutaj znane nazwiska, legenda klubu Luis Aragonés i późniejszy trener Deportivo La Coruña Javier Irureta. Widzimy Di Stefano, który będzie zaczynał od środka. Real zaczął, tak jak mówiłem, Di Stefano od środka. Pierwszą okazję już w drugiej minucie miało jednak Atletico Madryt. Przy piłce Capón. Zwiódł obrońcę. Strzelił z dystansu, ale bez problemu poradził sobie bramkarz Realu. W 8 minucie rzut rożny dla Realu, dośrodkowuje Gento. I Zarawa minimalnie nad poprzeczką. Nie może uwierzyć Miguel. 18 minuta. Wybija Reina. Niedokładnie przejmuje Gento. Puskás. Di Stefano. Puskás. Mija jednego obrońcę. Wpada w pole karne. Strzela. Świetnie poradził sobie Reina. Przejmuje jednak piłkę Di Stefano. Jeszcze Gento. Ale obok prawego słupka bramki. Strzeżonej przez Reinę. Kolejna akcja to już doliczony czas gry pierwszej połowy. 47 minuta. Przy piłce znowu Gento. Prostopadła piłka do Puskasa. Puskás zmylił obrońcę, uderzył, ale wyłącznie poprzeczka. Jeszcze Joseito. Jeszcze raz Puskás. Z linii bramkowej wybija obrońca Atletico Madryt. I sędzia kończy pierwszą połowę. Po pierwszej połowie Real Madryt remisuje 0-0 z Atletico,
ale był stroną przeważającą i miał swoje sytuacje, które mógł wykorzystać i prowadzić już w tym meczu. Pierwszą okazję w drugiej połowie miał Real Madryt. Tutaj świetne podanie Di Stefano do Gento. Gento stracił piłkę, wybijają obrońcy Atletico. Przejmuje ją jednak Joseito. Nieatakowany przez obrońców wpada w pole karne i strzela w 51 minucie inaugurującego gola, pierwszego gola w rozgrywkach Ligi Hiszpańskiej, dając prowadzenie Realowi Madryt 1-0. Zadowolony z tej akcji Miguel. Bramka w 51 minucie. Joseito. Pierwsza bramka w lidze hiszpańskiej. 62 minuta. Znowu Real atakuje. Piłkę ma Muñoz. Zaraga. Do Kopy. Kopa do Muñoza. Kopa. Di Stefano. Strzał z daleka, ale wysoko nad poprzeczką. Dalej 65 minuta, wybija Reina. I podczas walki o główkę widzimy nieszczęśliwie upadającego Javiera Iruretę. Nie wygląda to dobrze. Jak się później okazało, jest to kontuzja wykluczająca Iruretę z gry i wykluczająca go też z najbliższych kilkunastu spotkań. Będzie pauzował około 2 miesięcy. 75 minuta. Znowu Real w ataku, znowu świetne podanie Di Stefano. Lewą stroną pędzi Gento, dośrodkowuje i nieszczęśliwa interwencja Capona kończy się samobójczą bramką. Real Madryt prowadzi już 2-0. Widzimy jeszcze raz na powtórce Gento, dośrodkowanie i Capon ubiega zarówno zawodnika Realu, ale też bramkarza i klatką piersiową kieruje piłkę do własnej bramki. Real Madryt 2, Atletico Madryt 0. I mamy ostatni gwizdek. Real Madryt wygrywa na inaugurację sezonu 2-0 z Atletico. Widzimy strzelca bramki Joseito. Widzimy statystyki tego meczu. Dominacja Realu Madryt. Widzimy też najlepszego zawodnika tego meczu, Miguela Reynę. Ocena meczowa 9-0. Z Madrytu przenosimy się do Barcelony, gdzie porozmawiamy krótko o zwycięzcy baraży do Ligi Hiszpańskiej, czyli Barcelonie 2008-2009. Drużyna ta wygrała 6 pucharów w tym pamiętnym dla Barcelony roku. Wygrała Ligę, Puchar Króla, Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy, Superpuchar Hiszpanii i Klubowe Mistrzostwa Świata. W ciągu tego sezonu w 62 meczach zwyciężyła 42-krotnie, odniosła 13 remisów i tylko 7 porażek. Trenerem był debiutujący Pep Guardiola. Najwięcej bramek w tym sezonie strzelił Lionel Messi, 38. Najwięcej asyst miał Xavi, najwięcej meczów rozegrał Dani Alves,
a najbardziej wartościowym piłkarzem byłby Lionel Messi 60 milionów euro, co w obecnych czasach oznaczałoby 156 milionów euro. Pierwsza jedenastka: w bramce Valdes, w obronie Abidal, Piqué, kapitan Puyol i Dani Alves, w pomocy Iniesta, Busquets bądź Keita i Xavi, no i trójka z przodu: Thierry Henry, Samuel Eto'o i Lionel Messi. A propos pierwszej jedenastki warto poruszyć jeszcze dwie kwestie. Pierwsza to to, że przed sezonem z FC Barceloną pożegnali się Ronaldinho i Deco oraz że Iniesta, Xavi, Abidal i Alves byli w danym sezonie w swoim najlepszym momencie kariery. Po tym krótkim wstępie chciałbym Wam jeszcze przedstawić analizę przeprowadzoną przez użytkownika Twittera o nazwie Wiktor. Link do pełnej analizy w opisie. Na pierwszym obrazku widać, gdzie zawodnicy Barcelony otrzymywali piłkę. Widać asymetrię w pozycjach Abidala i Alvesa, którzy otrzymywali piłkę bardzo wysoko. Widać też progres w zmianie pozycji Lionela Messiego z pozycji ze skrzydła w stronę centrum. Widać też, że Iniesta grał bardzo wysoko po lewej stronie, wręcz jako lewy skrzydłowy. Na kolejnym ekranie widzimy średnie miejsce na boisku, w którym zawodnicy otrzymują podanie. Widzimy, że Dani Alves otrzymuje podanie bardzo wysoko po prawej stronie, Leo Messi schodzi do środka i w środku pola jedną z podstawowych zasad dla taktyki Pepa Guardioli, czyli trójkąt stworzony przez środkowych pomocników Iniestę, Xaviego i Yaya Touré. Na następnym ekranie widać, gdzie zawodnicy blaugrany podawali najczęściej piłkę. Proponuję najbardziej zwrócić uwagę na Valdesa, który podawał tuż przed swoje pole karne, oraz na Xaviego, który najczęściej podawał na prawe skrzydło, gdzie powinien znajdować się bądź Leo Messi, bądź Dani Alves. Następna grafika pokazuje, o ile więcej bramek zdobyliby napastnicy Barcelony, niż wskazywałby na to współczynnik expected goals. Tutaj widać miejsca, z jakich Barcelona najczęściej kreowała sobie sytuację do strzelenia gola. Był to obszar tuż przed polem karnym i przypomina to bardzo obecną taktykę stosowaną przez Pepa Guardiolę w Manchesterze City. Dodatkowo widzimy, jak zawodnicy ofensywni Barcelony asystowali swoim kolegom. Kolejny ekran i miejsca, w których Iniesta i Messi podejmowali próbę driblingu. Szczególnie warto zwrócić uwagę na ilość driblingów Leo Messiego i jego agresywność z piłką przy nodze. Na kolejnej planszy widzimy, z jakich miejsc Barcelona zdobywała najczęściej gole. Był to środek pola karnego. Omówmy teraz, jak Barcelona grała bez piłki. Po pierwsze, widać tutaj, że struktura zespołu była bardzo podobna do tej, gdy Barcelona miała piłkę. Po drugie, bardzo wysoka pozycja, jeżeli chodzi o pressing Daniego Alvesa. Zdecydowanie wyżej Dani Alves podchodził z pressingiem niż reszta linii obrony. Widać też niewielką przestrzeń między linią pomocy i ataku, skoncentrowaną w środku pola. Kolejne dwie heatmapy pokazują, gdzie Barcelona wykonywała pressing oraz gdzie najczęściej odbierała piłkę. Jak widać, w obydwu wypadkach było to już bardzo wysoko w okolicach środka boiska. I ostatnia hitmapa, na której widać, w którym miejscu na boisku przeciwnicy Barcelony najczęściej kreowali sobie szansę do strzelenia gola. Jak widać, była to prawa strona obrony, wynikało to głównie z bardzo wysokiej pozycji Daniego Alvesa, który zostawiał tą przestrzeń wolną dla ataków i przeciwnicy bardzo często to wykorzystywali. Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym bardzo ważnym terminie związanym z Barceloną 2008-2009. Mowa tutaj oczywiście o tiki-tace, czyli o systemie opierającym się na bardzo dużej ilości podań, mającym na celu długie utrzymywanie się przy piłce. Trzeba jednak dodać, że tiki-taka nigdy nie była wspominana zarówno przez Pepa Guardiola, jak i przez zawodników Barcelony jako najważniejsza część ich taktyki. Zawsze na pierwszym miejscu stawiali pressing i bardzo wysoki odbiór piłki, który po pierwsze zabezpieczał ich przed atakami drużyn przeciwnika, jak i umożliwiał bardzo szybkie skonstruowanie ataków samej Barcelony i łatwiejsze zdobywanie dużej ilości bramek. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Barcelonie z lat 2008-2009, zapraszam do artykułu Wiktora oraz do filmu na oficjalnej stronie Barcelony poświęconemu wyłącznie temu sezonowi. A teraz zobaczmy, jak zwycięzca baraży poradził sobie w pierwszej kolejce Ligi Hiszpańskiej. I oto skrót meczu między Barceloną 2015 i Barceloną 2009. Pierwsza jedenastka.
Dani Alves. I rozpoczyna Barcelona 2015. Od środka Luis Suarez. Pierwsza akcja w 3 minucie przy piłce Xavi. Podaje do środka do Suareza, ten odgrywa do Rakiticia, ten obraca się z piłką, oddaje strzał, ale obok bramki. Siedemnasta minuta, tym razem w ataku Barcelona 2009. Eto'o zgrywa piłkę do Iniesty, ten oddaje do Henry'ego, Henry oddaje strzał i świetnie interweniuje Claudio Bravo. Dziewiętnasta minuta, przy piłce Dani Alves, Iniesta, Eto'o przed polem karnym, wchodzi w pole karne, oddaje strzał i znowu świetnie Claudio Bravo. Pokazuje coś Pep Guardiola. 24 minuta. Znowu w ataku Barcelona 2009. Xavi, Busquets, do boku, do Daniego Alvesa, do Thierry'ego Henry'ego, przepraszam. Xavi, jeszcze przy piłce Barcelona 2009. Henry w polu karnym, oddaje do Eto'o, Eto'o oddaje strzał, ale zdecydowanie za lekki, za słaby. 30 minuta. Rusza z piłką Xavi, podaje do boku do Messiego, Messi wchodzi w pole karne, oddaje strzał z ostrego kąta, ale w boczną siatkę. I po pierwszej połowie wynik remisowy. Jedna szansa Barcelony 2015, więcej szans Barcelona 2009. Bardzo aktywny Iniesta i aktywny również Thierry Henry. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w drugiej połowie. 48 minuta, Barcelona 2015 przy piłce. Xavi. Znalazł Messiego. Messi. Wchodzi w pole karne, oddaje do Xaviego. Xavi schodzi do środka, oddaje strzał. Ale piłka nie trafia do bramki. Strzał obok słupka. No to była 100% sytuacja dla Xaviego. Busquets przy piłce podaje do Eto'o. Teraz Xavi, Messi, ładnie się obrócił. Zszedł do środka, strzał, obrona Bravo, ale piłka trafia na nogę. Thierry Henry ten pięknym wolejem otwiera wynik w tym meczu. Thierry Henry, najlepszy strzelec baraży, strzela też pierwszą bramkę dla Barcelony 2009. Tu świetna akcja Messiego, strzał, jeszcze to obronił Bravo, ale piłka wpadła pod nogi Thierry'ego Henry i ten świetnym wolejem w sam róg otwiera wynik meczu. Cieszy się Guardiola, cieszy się ławka rezerwowych Barcelony 2009. 54 minuta. 59 minuta, rzut rożny dla Barcelony 2009, główka Eto'o. Ale piłka obok słupka.
I od bramki Claudio Bravo. Suarez do Rakiticia. Iniesta, Xavi. Xavi przedziera się środkiem, Suarez, Neymar. Neymar, otwarta lewa strona, wbiega w pole karne, nieatakowany, strzela silno. Błąd popełnia chyba też Victor Valdés. I Barcelona 2015 wyrównuje. Neymar strzelcem gola. I sprawdziło się to, o czym mowa była wcześniej tutaj w magazynie, że właśnie tą lewą stroną największe szanse bramkowe tworzyły sobie drużyny przeciwko Barcelonie 2009 i to dokładnie się teraz wydarzyło. Z bliska strzał, ale no nie popisał się Valdés, nie popisała się też obrona FC Barcelony. Barcelona 2015 1, Barcelona 2009 1. 70 minuta. Przy piłce Henry, Eto'o, Henry schodzi do środka, wchodzi w pole karne, oddaje strzał, ale piłka ląduje nad poprzeczką bramki Claudio Bravo. Mógł ten strzał być odrobinę lepszy. 80 minuta. Znowu w ataku Barcelona 2009, Xavi z Eto'o. Xavi sam na sam oddaje strzał, ale ten strzał nie za dobry. I schodzi Thierry Henry, strzelec jedynego gola dla Barcelony 2009. Barcelona 2015, jedna z ostatnich szans, Xavi wbiega w pole karne, oddaje strzał Valdés. I Barcelona spokojnie, 2009 Barcelona bardzo spokojnie od obrony wychodzi i tak mecz kończy się wynikiem 1-1. Nie wiem, czy jakakolwiek ze stron jest zadowolona z takiego wyniku. Chyba bardziej Barcelona 2015, bo szans miała dużo mniej i nie była stroną przeważającą. Mogą żałować trochę zawodnicy Barcelony 2009 tego, po pierwsze błędów w obronie, po drugie niewykorzystanych szans z pierwszej, jak i drugiej połowy. Widzimy statystyki tego meczu. Widać tutaj w większości elementów przewagę Barcelony 2009. I najlepszego zawodnika tego meczu Sergio Busquets, 2009 Barcelona, 8,1 ocena. Z Barcelony przenosimy się do La Coruni, gdzie Deportivo La Coruña z 2004 roku podejmuje kolejną wersję FC Barcelony, tym razem z roku 2012. Mimo że mecz odbywa się w La Coruni, faworytem jest Barcelona 2012. Kibice w La Coruni. Pierwsza jedenastka Deportivo La Coruña. Cztery, 2-3-1 na szpicy Diego Tristan, za nim Juan Carlos Valerón, po bokach Fran i Luque, a jako defensywni pomocnicy Mauro Silva i Sergio. Teraz skład FC Barcelony z 2012 roku. W ataku w środku Leo Messi, po bokach David Villa i Pedro. Za trójką atakujących klasyczne środkowe trio, czyli Iniesta, Xavi i Busquets. 9 minuta Deportivo, rzut rożny. Środkowuje Mauro Silva. Miał szansę Luque, ale ten strzał obok bramki.
18 minuta. Valeron, Fran, Silva. Świetne podanie do Capdevii. Villa wchodzi w pole karne, oddaje strzał, ale w boczną siatkę. Świetne przecinające podanie w pole karne i mógł Capdevia lepiej to chyba wykończyć. 21 minuta. Pierwsza okazja FC Barcelony, Pedro do Messiego. Messi mija dwóch obrońców, podaje do Iniesty. Iniesta oddaje strzał, a broni to Songo. Jeszcze przyjmuje piłkę Villa, ale tylko dośrodkowuje. 25 minuta. Świetne crossowe podanie do Luke. Ten dośrodkowuje. Valeron, ale piłka obok słupka. Świetna szansa po obydwu stronach. Tam wcześniej Iniesta mógł chyba jednak zaczekać chwilę i oddać strzał później. Tutaj Valeron. Też główka z dość dużego kąta, ale też mógł ten strzał oddać lepiej. Dwudziesta 27 minuta. Znowu w natarciu Deportivo. Valeron. Mauro Silva. Valeron w polu karnym oddaje strzał, ale znowu obok słupka. I cały czas niezadowolony trener Deportivo, Javier Irureta. Ale to Deportivo jest póki co stroną przeważającą w tym meczu. 41 minuta. Andrade do Mauro Silvy. Znowu świetne prostopadłe podanie Pablo z pierwszej piłki i niesamowita parada Wiktora Valdesza. Tutaj Valdes uratował Barcelonę, ale też świetny strzał z pierwszej piłki zewnętrznym podbiciem Pablo i jeszcze lepsza Robinsonada Wiktora Valdesza. Tylko rzut rożny dla Deportivo. Dośrodkowuje Mauro Silva. I Diego Tristan w 43 minucie strzałem głową pokonuje Wiktora Valdesza. Tutaj nie popisał się ani Dani Alves, ani najprawdopodobniej Carles Puyol, którzy dopuścili tutaj Tristana do oddania tej główki. Stadion w La Coruña szaleje. Nawet 3 zawodników tutaj było Barcelony, a mimo wszystko to Diego Tristan wyskoczył najwyżej i Wiktor Valdes, tym razem bez szans. Deportivo La Coruña 1, FC Barcelona 0. Jeszcze doliczony czas gry w 46 minucie. Deportivo przy piłce. Andrade świetnie znowu odnalazł Lukę. Ten dośrodkowuje, ale wybijają zawodnicy Barcelony jednak niedokładnie znowu. Silva znowu świetnie odnaleziony. Valeron w polu karnym, ale strzał obok słupka. I póki co po pierwszej połowie to Deportivo prowadziło 1-0. Było stroną przeważającą, dyktującą warunki na boisku i w pełni kontrolującą ten mecz. Pięćdziesiąta 56 minuta. Przy piłce Tristan wbiega w pole karne sam na sam i znowu świetnie Valdes. Uspokaja obrońców, ale tutaj znowu w świetny sposób sobie poradził i uchronił zespół przed utratą bramki. 58 minuta, rzut rożny. Środkowanie Capdevila, szansa i tylko kolejny rzut rożny. 74 minuta. Przy piłce Fran. Naibet. Znowu świetne zagranie krzyżowe do Pablo. Ten dośrodkowuje i znowu główką Diego Tristan. Druga bramka
Świetne rozegranie Deportivo. Z głębi pola podaje najpierw do Pablo, ten dośrodkowuje na Tristana. I ten niepilnowany z bliskiej odległości pokonuje Wiktora Valdesa. Tu Piqué minął się z piłką, Valdes znowu bez szans. Bardzo silny strzał z 5 metrów. Nie było mowy o obronie tej piłki. Bardzo niezadowolony Pep Guardiola. Osiemdziesiąta minuta. Barcelona w końcu wyprowadza jakąś akcję. Przy piłce Villa, Xavi, Dani Alves, bardzo wysoko. Villa wchodzi w pole karne, oddaje strzał, ale tylko poprzeczka. Jeszcze Messi, ale nic z tego nie wynika. 84 minuta. Deportivo w ataku. Fran przedziera się lewą stroną, dośrodkowuje na Tristana. Tym razem zawodnicy Barcelony wybijają piłkę, ale ona znowu spada pod nogi Mauro Silwy. Silva wbiega w pole karne. Oddaje do tyłu do Pablo. Ten cały czas utrzymuje się przy piłce. Podaje do Valerona. Kolejny strzał. Tym razem bardzo blisko lewego rogu bramki Wiktora Valdesa. I 93 minuta. Valeron. Tristan sam na sam. Ale piłka leci obok słupka. I tak kończy się mecz Barcelona Deportivo La Coruña. Deportivo wygrywa 2-0. W pełni zasłużone zwycięstwo. Dominacja Deportivo. Świetny mecz tego zespołu. I w tym momencie to Deportivo La Coruña jest liderem Ligi Hiszpańskiej po pierwszej kolejce. W 43 i 75 minucie Diego Tristan najlepszym zawodnikiem meczu. Diego Tristan, ocena meczowa 9,2. A oto statystyki. Dominacja Deportivo 18-3 w strzałach. Większe posiadanie piłki, więcej strzałów celnych. I kolejny mecz. Tym razem jesteśmy w Walencji, gdzie Walencja 2004 podejmuje Real Madryt z roku 98. Obydwie drużyny wychodzą na boisko. Walencja 2004 zdobywca Pucharu UEFA, Real 98 zwycięzca Ligi Mistrzów. Widzimy Karambę, Seydorfa, Raula. Pierwsza jedenastka, najpierw Walencja, w bramce Santiago Canizares, z przodu Vicente Mista, Aymar, w środku pola Rufeta, Albelda, Baraja. 4-4-2. Trenerem Rafa Benitez. Naprzeciwko nich Real Madryt. W bramce Canizares. Dalej Panucci, Sanchez, Hierro, Roberto Carlos. W pomocy Seydorf, Redondo i Karambę. Z przodu Mijatovic, Raul i Szuker. 7 minuta przy piłce Real Madryt. Seydorf. Świetne podanie do Roberto Carlosa. Ten wbiega w pole karne, dośrodkowuje. I Davor Szuker otwiera wynik meczu w 9 minucie. Real Madryt 1, Walencja 0. Tutaj tak naprawdę najlepszym elementem tej akcji według mnie było podanie otwierające Seydorfa do Roberto Carlosa. Roberto Carlos świetnie środkował. Tutaj nie popisał się Ayala.
i Davor Šuker. Piłka jeszcze skozłowała przed Canizaresem, utrudniając mu interwencję. Šuker się cieszy, cieszą się zawodnicy Realu. I już po 9 minutach Real prowadzi 1-0. Kolejna akcja Realu, 29 minuta, znowu lewą stroną, tym razem Roberto Carlos do Seedorfa. Seedorf minął obrońcę, dośrodkowuje i świetny strzał Raula. Piękne uderzenie z voleja w prawy róg bramki strzeżonej przez Canizaresa. I po 30 minutach Real prowadzi już 2-0. Cieszą się ci, którzy stworzyli tą akcję, czyli Roberto Carlos, Seedorf oraz Raul. Piękny wolej Raula. Piłka kozłuje, nie daje żadnych szans Canizaresowi. Nie może uwierzyć Benitez. Ale Real prowadzi już 2-0. Czterdziesta druga minuta. W pole karne wbiega Mista. Rufete wybija Sanchez, ale dotyka przy okazji piłkę ręką. Niesamowita sytuacja. Rzut karny dla Walencji. W niegroźnej sytuacji Sanchez uderza piłkę ręką. I Rufete, wykonawcą rzutu karnego, tuż przy lewym słupku, nie daje żadnych szans Canizaresowi i Walencja łapie kontakt, przegrywając w 43 minucie tylko 1-2. Świetny strzał Rufete, tuż przy słupku. Nawet jeżeli Canizares poszedłby w tamtą stronę, raczej nie miałby żadnych szans na obronę. Świetne wykonanie rzutu karnego i cieszy się Rafa Benitez. Francisco Rufete strzelcem bramki. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1-2. Nic już więcej się nie wydarzyło w tej połowie. Real dominował, ale Walencja złapała kontakt i miała szansę w drugiej połowie na wyrównanie, bądź nawet na wygraną w tym meczu. Sześćdziesiąta minuta. Real w ataku. Redondo podaje na głowę Cramboe, ale tutaj dobra interwencja Canizaresa. I to była jedyna sytuacja w drugiej połowie. Poza tym bardzo spokojnie ta druga połowa. Walencja nie potrafiła przedrzeć się przez szyki Realu Madryt. I po 3 bramkach w pierwszej części, w drugiej niewiele się wydarzyło. Real wygrywa 2-1. I wywozi 3 punkty z Walencji. Zawodnikiem meczu Raul, ocena 8,4. Taką samą ocenę ma również Nando Redondo. A tutaj statystyki. Dużo strzałów, ale głównie w pierwszej połowie. Wyrównane posiadanie piłki, ale to Real był skuteczniejszy. I to on wywozi 3 punkty po tym meczu.
I ostatni mecz dzisiaj. Tym razem jesteśmy na stadionie w Sewilli, gdzie Betis podejmuje Celtę Vigo. Wielu przed sezonem obstawiało, że to będzie dwóch outsiderów ligi. Zobaczymy, jak w pojedynku między sobą zagrają obydwie drużyny. Ciężko tutaj wskazać faworyta. Obydwa zespoły są na podobnym poziomie. Widzimy Claude'a Makelele na pierwszym planie. Skład Betisu Sevilla. Cztery, 2, 3, 1. Widzimy Joaquina, widzimy Danielsona na skrzydłach i to są, wydaje się, najsilniejsze strony Betisu Sevilla. Teraz skład Celty Vigo. Z tyłu Makelele i Mazinho. W środku pola dwóch Rosjan, Mostowo i Karpin. Z przodu Benny McCarthy, znany później z gry w Porto, a w bramce Richard Dutruel, były bramkarz FC Barcelony. Zaczyna Betis. I już od pierwszej minuty konstruuje akcję, przyjmuje piłkę jednak Celta. Znowu jednak Betis. Asuncao. Edu. Asuncao. Mija obrońców Celty, wbiega w pole karne. Jest sam na sam z Dutruelem i z paru metrów prosto w Dutruela. No to była świetna okazja dla Betisu. I jeszcze raz Asuncao. Oddaje strzał, ale jest faulowany i w 5 minucie mamy rzut karny dla Betisu. Pierwsza akcja, świetna okazja Asuncao, świetnie poradził sobie tam Dutruel, ale potem fatalne zachowanie obrońcy Celty i Betis ma rzut karny. Strzelać będzie Joaquin. Joaquin w prawy róg, żadnych szans nie miał Dutruel i już w 6 minucie Betis prowadzi 1-0 z Celtą Vigo. Fatalne błędy. Najpierw pomocy dopuścili Asuncao do wejścia w pole karne, później obrońcy. Dobre zachowanie Dutruela, ale potem fatalnie po raz kolejny obrońcy Celty Vigo. Faulowany Asuncao, rzut karny zamieniony na bramkę przez Joaquina. Dwunasta minuta, Celta w ataku, ale przejmuje piłkę zawodnik Betisu, popełnia błąd, przyjmuje ją McCarthy, oddaje strzał, chyba troszeczkę za szybko, ale Contreras świetnie wybronił. Co tutaj po raz kolejny wyczynia obrońca w tym meczu? To jest coś niesamowitego. Fatalny błąd obrońcy Betisu Sevilla. Celta, 31 minuta. Przy piłce Lopez dośrodkowuje. Wybijają zawodnicy Celty, ale za krótko. Jeszcze Karpin i znów Contreras. Znowu świetna obrona. I znowu bardzo niepewnie. Kolejny obrońca w tym meczu. Contreras, świetna obrona. 32 minuta. Rzut rożny dla Celty Vigo. Dośrodkowuje Mazinho.
na głowę Karpina, ale ten wysoko nad poprzeczką. Trzydziesta 7 minuta. Przy piłce Lopez. Biegnie lewą stroną, podaje do środka. Mazinho. Znalazł Juanfrana. Wybijają obrońcy Betisu, ale przyjmuje znowu piłkę Celta. Karpin, Makalele. Dalej Karpin. Podaje do Mostowoja. Mostowoj, strzał z daleka, ale piłka przechodzi obok słupka. Czterdziesta 45 minuta. Betis. Joaquin. Fernando w pole karne. Oddaje strzał, ale wysoko nad bramką Jutruela. Pierwsza połowa za nami. Dużo szans obydwu stron. Póki co 1-0 dla Betisu. Ale ta pierwsza połowa to też mnóstwo błędów w obronie po obydwu stronach i niewykorzystanych szans. Sześćdziesiąta 64 minuta. Celta przy piłce. McCarthy, Makalele. McCarthy, Mostowoj. Makalele. Makalele w polu karnym. Strzał, błąd tutaj, nie popisał się Contreras i McCarthy miał swoją szansę. 77 minuta, wyrzut z autu dla Betisu. Obrońca Betisu wrzuca piłkę jednak tak niefortunnie, że ta trafia pod nogi McCarthy'ego. Ten nie zastanawia się, oddaje strzał, ale fatalnie pudłuje. No i z miejsca staje się kandydatem do pudła nie tylko tej kolejki, ale chyba w ogóle całych rozgrywek. 82 minuta. Znowu akcja Celty. Świetna obrona Contrerasa i jeszcze lepsza dobitka Mostowoja. Zobaczymy tutaj na powtórce. Świetnie rozegrała to Celta. Znalazł mostowy Juanfrana. Ten z bliskiej odległości oddał strzał. Obroniony przez Contrerasa, ale piłka tak niefortunnie odbija się z powrotem w pole, że dopada do niej Mostowoj i strzałem głową z 14-15 metrów wyrównuje wynik spotkania. Betis 1, Celta 1. 83 minuta. Osiemdziesiąta 6 minuta. Betis. Edu. Dalej utrzymuje się przy piłce. Oddaje strzał, ale za lekki, żeby zagrozić bramce Jutruela. 91 minuta. Doliczony czas gry. Przy piłce Karpin. Ostatni strzał w tym meczu, ale po raz kolejny obok słupka bramki Contrerasa. I tak oto zakończył się ten mecz. Betis remisuje z Celtą Vigo 1-1. Mecz, który pewnie będzie zapamiętany jako festiwal błędów w obronie, pomyłek napastników, niewykorzystanych szans, ale też dobrej postawy obydwu bramkarzy i bardzo ładnych bramek zarówno Joaquina, jak i Aleksandra Mostowoja.
Najlepszym zawodnikiem tego meczu Aleksander Mostowoj 8,2. I to statystyka. Przewaga w posiadaniu piłki Betisu, ale w drugiej połowie to Celta przeważała, miała więcej szans. Oddała więcej strzałów. Finalnie mamy remis 1-1. I chyba jedna i druga drużyna nie jest do końca zadowolona, że ten mecz zakończył się właśnie takim wynikiem. A oto reszta wyników. Real Madryt, jak widzieliśmy, wygrywa z Atletico 2-0. Real Madryt 8-6 remisuje z Barceloną 50-55, 0-0. Barcelona 9-4, Barcelona 2006 1-1. Barcelona 9-7, Real Madryt 2002 0-0. Barcelona 2-15 2-9. 1-1. Real Madryt, Sevilla 0-1, Valencia, Atletico 0-1, Real Madryt, Barcelona 2011 0-1 jeszcze raz, Deportivo Barcelona 2012 2-0, Valencia, Real Madryt 1-2, Betis Celta 1-1 i Villarreal 2006 Barcelona 9-2 2-0. Tutaj widzimy 11 kolejki. W bramce Reina z Atletico Madryt 7-4. W obronie Naibet i Andrade z Deportivo i Koeman z Barcelony. W pomocy Redondo, Marcos Senna i Mauro Silva. I w ataku Joseito, Raúl, Messi i Tristan. Diego Tristan został najlepszym graczem tej kolejki. Tutaj widzimy całą 11 z ocenami oraz ławkę rezerwowych. Na ławce rezerwowych Diego Forlan, Iniesta, Riquelme, Kanute i Mostowoj. Najwięcej przedstawicieli w pierwszej 11 ma Deportivo, aż 4 zawodników. A oto tabela. Po pierwszej kolejce na pierwszym miejscu Deportivo, na drugim Real Madryt 5-6-60, na trzecim Villarreal 2006. Wszystkie te drużyny wygrały po 2-0. Na ostatnim miejscu Barcelona 9-2. Jedno miejsce wyżej Barcelona 2012. Widzimy też, jakie mecze będą w drugiej kolejce. Najlepszym strzelcem Diego Tristan, 2 bramki, po jednej, dodatkowo 15 innych zawodników, najwięcej asyst, tutaj każdy po jednej. Na pierwszym miejscu póki co Roberto Carlos, czyste konta, tutaj Palop. Nie było żółtych, czerwonych kartek. I widzimy zapowiedź. Barcelona 2009 zagra w następnej kolejce z Barceloną 9-7 i jako zapowiedź widzimy pojedynek między Messim i Ronaldo. I to tyle w tym odcinku magazynu Hiszpańska Furia. Dajcie znać w komentarzach, jaki wynik z pierwszej kolejki najbardziej Was zaskoczył oraz jak przewidujecie, które miejsce zajmie Barcelona 2009 na koniec rozgrywek pierwszego sezonu Ligi Hiszpańskiej. Jeżeli filmik Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia, cześć!